Co tam przeglądasz? Marcin, ja nic z tego nie rozumiem. Nie rozumiesz instrukcji pralki? Czego? To jest instrukcja do pralki. To jest tego więcej? No mamy na przykład jeszcze umowę najmu i tam trzeba wyłapać wszystkie kruczki, które na nas przygotował właściciel, tak żebyśmy się w coś nie... Jak się spojrzeliście na siebie i pochłonęliście. To co, wytłumaczysz mi to jakoś? Jasne, ja już mam większe doświadczenie w tym, także damy radę. To ho. Jestem za. To co, wynajmowałeś kiedyś to mieszkanie? No, nie wynajmowałam. Na szczęście chyba. Na szczęście? Nie musiałam jeszcze tego robić. A na co byś zwróciła na początku uwagę, jakbyś miała wynająć mieszkanie? Jakbym miała się kierować wyborem mieszkania, no to pewnie zwróciłam uwagę na lokalizację, Okej, na cenę i na sam wygląd. okej. A w takiej kolejności? No chyba lokalizacja byłaby głównym kluczem. Okej, no jest to takie... Dosyć istotne, myślę. No. No albo... Teraz jak o tym myślę, to chyba jednak cena gra tutaj sporą rolę, że tak powiem. Bo ustawiałabym te trzy punkty na jednym miejscu. Okej, Są lokalizacja, cena, No estetyka. estetyka, tak, przede wszystkim. Aha, czyli estetyka przede wszystkim. Dobra, no. No, Czyli dobra, się wybiło. Dobra. Dobra. No jakby to jest takie oczywiste, że jakby na początku jak wybieramy mieszkanie, no to szukamy ładnego, żeby nam się podobało. No tak. Przynajmniej większość ludzi. No tak. Lokalizacja też, no bo musi nam pasować. Jakby, okej, no to już też myślę, że każdy sobie zdaje z tego sprawę. No i czynsz jaki jest, ile jest napisane na tym OLX-ie, czy oto dom, ile za to chcą. No tylko jakby to wszyscy wiemy. Ale jest jeszcze multum rzeczy, o których jakby może wy nie wiecie. Ja trochę wynajmowałem różnych mieszkań, jakby miałem trochę perypetii, jakby takich ciekawych sytuacji, które jakby później pokazywały, a tu taki ukryty koszt, a tu taka sytuacja z tym. Okej. I tak w sumie, jak wspomniałeś o tej lokalizacji, no to, a co, jak wynajmujesz mieszkanie w ścisłym centrum i masz auto? No to pewnie też jest problem. No, właśnie w Katowicach, jak wynajmujesz mieszkanie i chcesz zaparkować auto w strefie płatnego parkowania, to może się pojawić problem, że nie możesz tego auta tam zostawiać albo płacisz za każdym razem parkometrowi, bo jakby nie ma abonamentu w Katowicach dla ludzi niezameldowanych, nie mieszkających w Katowicach. Tak? Czyli No. oprócz mieszkania jeszcze muszę płacić dodatkowo za parking. Tak. Chyba że masz gdzieś właśnie przy swoim bloku, mimo że to jest jakby w centrum, no ale czasami są jakieś podziemne, bo w nowym budownictwie i tak już muszą być te podziemne. Wtedy okej, więc jakby warto sobie sprawdzić, czy możesz gdzieś te auto zostawić, jak mieszkasz, jak twoje wymarzone lokum jest w ścisłym centrum. Albo czy kwalifikujesz się na kartę mieszkańca, która uprawnia cię do taniego parkowania, bo ja płacę 50 zł na pół roku. No to jest, To wtedy jest okej. tylko jakby gwiazdka, żebym ja mógł taką kartę mieć w Katowicach, to muszę płacić podatek w Katowicach, czyli ja już musiałem mieszkać od roku. Okej. Albo musiałbym mieć stały meldunek, no ale kto dostaje zameldowanie na stałe? To jest jakby tak raczej dostajesz czasowy, albo jakby jest, albo jest kolejna rzecz, jakby rodzaj umowy też jakby wpływa na to, jaki możesz mieć meldunek. Okej. Czyli generalnie trochę kombinowania. No, w sensie przy warto tym na ten Okej. aspekt na pewno zwrócić, szczególnie jak masz auto, że właśnie gdzie je mogę zostawić i czy mogę je zostawiać bezpłatnie albo za ile, no bo jak się okaże, że później musisz co miesiąc 500 zł zostawiać na Tak, parking, dokładnie to. no to z tych To się 3000 robi robi się gorzej. 3,5, no i to może No tak, na zdecydowanie. paznokcie braknie. No, to nie, w takim razie ta opcja No. nie wchodzi w grę. No, a jak już tak wspomniałem o tym, że właśnie w zależności od rodzaju umowy, no to w Katowicach, jeżeli masz umowę na czas nieokreślony i masz stały meldunek, no to wtedy od razu możesz mieć tą kartę mieszkańca. Bo też Okej. różne możesz mieć rodzaje umów, jak wynajmujesz mieszkanie. Jest taka zwykła umowa najmu, bezterminowa, to tak, tylko że to jest najmniej chętnie jakby dawane przez właścicieli, no bo jakby ciebie wtedy nie można wyrzucić.
praktycznie z perspektywy przepisów. W sensie nawet jakbyś przestała płacić, to trzeba zrobić eksmisję. Tą eksmisję można robić tylko wtedy, kiedy jest ciepło, albo Naprawdę? no, generalnie możesz bardzo długo unikać jakby Okej. wyprowadzki nawet jak nie Jak mamy płacisz. umowę na czas nieokreślony, tak? Tak, tak, to jest taka Nawet jeśli najkorzystniejsza. nie płacę? No trudno będzie cię wyeksmitować, wiesz? Tak? Serio, naprawdę trudno będzie cię wywalić z mieszkania. W sensie są podobno na to sposoby, ale takie nie do końca jakby szare z perspektywy przepisów, no ale jakby generalnie jest tak jakby prawo po stronie wynajmującej najemcy, czyli tego, który jakby szuka mieszkania, że jakby tej umowy raczej nie zobaczysz. Ja widziałem tylko, miałem normalną umowę, ale na czas określony, Okej. czyli na 2 lata i konkret. Albo teraz mam umowę o najem okazjonalny i to jest zupełnie jeszcze coś innego. Więc jakby tak pokrótce. Właśnie jakie są różnice generalnie? Bo Ta zwykła umowa na czas określony, ona jest jakby, nie pozwala na stały meldunek, to raz, no bo jest Okej. też na czas określony, więc do tego momentu możesz mieć meldunek. I to możesz mieć niezależnie, czy się właściciel zgadza na to, czy nie, bo jakby mieszkasz tam, masz do tego czasu umowę najmu, więc taki dostaniesz meldunek. Okej. Ale jakby ona działa na tych zasadach związanych, też jakby w tym okresie cię będzie też trudno wyrzucić teoretycznie. Natomiast jakby z twojej perspektywy ty nie możesz się wyprowadzić. W sensie Przez ten czas, przez ten który czas. wynajmuję. Czyli jakby jesteś związana przez te 2 lata, musisz tam mieszkać albo zapłacić za płacić. to po prostu, mimo że jakbyś się chciała wyprowadzić wcześniej. No, albo Czyli się w ogóle nie mam takiej opcji. jeżeli nie ma w umowie zapisanego i na to warto, żebyście zwrócili uwagę, czy jest jakby okres wypowiedzenia. Jeżeli go nie ma, no to nie ma. No to po prostu musisz 2 lata mieszkać albo płacić. Okej. Albo się dogadać z właścicielem. To różnie pewnie No może bywa, być nie? różnie, no więc jakby warto wiedzieć, czy chcesz faktycznie przez te 2 lata tam mieszkać. No i później mamy jeszcze tą drugą umowę o najem okazjonalny. To mnie bardziej interesuje, bo z tym się nie spotkałam chyba tak dogłębnie. Serio? No. To jest jakby coś takiego, tam też tam jest zawsze czas określony, bo to jest okazjonalne. Natomiast tam jest taka sytuacja, że idziesz do notariusza i oświadczasz, gdzie możesz być wyeksmitowana jakby coś, Okej. a że notariusz jakby jest osobą, która daje moc jakby prawną tej eksmisji, no to jakby właściciel mieszkania ma pewność, no, w miarę pewność, że cię może wywalić, jakbyś nie płaciła, czy byś mu coś złego robiła. Albo byś się nie chciała po tym okresie wyprowadzić, no to on nie musi iść na drogę sądową, tylko od razu przychodzi jakby z tą umową i weź pani. Wychodź. Dokładnie, Dobra. chciałem użyć Ale tego słowa. no tak, wiadomo. Czyli, ale okazjonalny możemy również zastosować w przypadku wynajem mieszkania na jakiś dłuższy termin? Tak, no ja na przykład mieszkam 4 lata w mieszkaniu Okej. i jakby po prostu 2 lata mieszkałem tam ze znajomym, więc jakby była jedna umowa, teraz były 2 lata, minęły, to była jedna, a teraz zrobiliśmy tylko aneks, że jest znowu o kolejne 2 lata, ale jakby można to przedłużać w nieskończoność, natomiast jakby zawsze są te odcinki czasu i akurat mam tam okres wypowiedzenia, że pierwszy rok musiał być sztywno, a później jakby jest okres wypowiedzenia miesięczny. Tylko to działa też w drugą stronę. Czyli właściciel mieszkania może ci po roku i tam czymś powiedzieć, wiesz co, no za 2 miesiące musisz uciekać z mieszkania. Okej, dobra. Więc jakby to działa zawsze w No dwie tak, strony. dwie strony. I o tym też warto pamiętać, jak chcesz mieć pewność, że przez 2 lata mieszkasz tam, no to musisz mieć po prostu umowę na czas określony. Więc jakby takie generalnie, niuanse, ale... okej, no, ale to która umowa w takim razie będzie dla mnie najkorzystniejsza jako dla osoby, która chce wynająć mieszkanie? no teoretycznie ta zwykła na czas nieokreślony. Nieokreślony. Bo wtedy ty Okej. decydujesz, kiedy się chcesz wyprowadzić. Właściciel w zasadzie cię nie może nawet wyprosić. Czynszu za bardzo też ci nie może podwyższać więcej niż inflacja, więc ona jest super. Natomiast mało jest chętnych, żeby takie umowy dawać, bo no właśnie No właśnie. za zbyt korzystna jest No dla tak, okej. najemcy. No dobra. Ale to skoro już wynajem i umowę mamy za sobą, to jak by to wyglądało, kiedy chciałabym się wyprowadzić już z tego mieszkania? No generalnie musisz oddać mieszkanie w stanie takim, jakim je zostałaś. Okej, czyli remonty, ewentualne naprawy są po mojej stronie? Jest tak zwane, jest to bardziej odświeżenie mieszkania. Jakby Okej. nikt ci nie będzie kazać robić generalki. Natomiast ja miałem coś takiego, że po 2 latach mieszkania, jak pierwszy raz wynajęliśmy mieszkanie trójkę kumpli, no to kończy się umowa, chcemy się rozstać, no to chcemy odzyskać kaucję, no bo jest coś takiego jak kaucja na poczet właśnie jakichś tam zniszczeń. Okej. No i nam właściciel mówi, później się okazało, że jest też prawnikiem i detektywem.
I ta część prawnicza się odezwała, wiecie co chłopaki, no bo tu są białe ściany, były bardziej białe niż jak wy się wprowadzaliście, no trzeba by je odmalować, a my tak, aha. No i nam wyciąga prawo cywilne, no i konkretny przepis i faktycznie tak jest, że jakby musisz się przywrócić, odświeżyć, przywrócić do stanu zastanego i jakby to, że ono się naturalnie zużywa, no bo białe ściany w kuchni, gdzie nie było kafelek, no nie da się gotować i nie ubrudzić białej ściany, jak ma zaraz palnik. No. No tak, dokładnie, no jednak używamy, ale generalnie dotyczy się wszystkiego, tak? Czyli jak będę mieć, nie wiem, obraz na mojej ścianie, plakat i zostanie jakiś ślad czy kurz, wszystko muszę... No jakby tak w miarę przywrócić do stanu. Generalnie najczęściej to chodzi o odmalowanie ścian. Okej. Więc jakby, chyba że umowa mówi coś innego, no więc jakby warto to dogadać, dopytać się, no bo malowanie mieszkania samemu, no to jest kilka dni. No tak. Albo tydzień, no bo to trzeba zabezpieczyć, pomalować, pojechać po farbę, bla bla bla, no więc zabawa trochę, a zapłacić komuś, no to tak z 3, 4, 5 tysięcy za malowanie całego mieszkania, no. Nie brzmi tak dobrze. No nie brzmi tak dobrze, no i wtedy ta kaucja znika, no więc jakby warto wiedzieć, że po prostu, no może coś takiego być, warto o to zapytać moim zdaniem, co nie? No dobra, a w takim razie, czy Ty się orientujesz, w jakiej wysokości są kaucje? Jakby kiedy chcę się wprowadzić do mieszkania, płacę kaucję. Czy to są wysokie kwoty? Zazwyczaj to jest 1 do 2 miesięcznych czynszów. Okej, No. no dobra. Więc- Czyli jednak chyba się bardziej opłaca jednak przemalować to mieszkanie? No wiesz co, zależy, no ja akurat mam 1000 zł kaucji, więc ja bym absolutnie nie malował swojego mieszkania. No właśnie. No bo No, nie, farmę 500, rozumiem, no tak. za 500 to nikt nie pomaluje. No. Dokładnie i jakby też czas Twój, nie? Tylko moje mieszkanie było akurat w takim stanie, bo to jest kolejna rzecz, że jakby jak wchodzisz pierwszy raz do mieszkania i patrzysz na ten wygląd, ale widzisz jakieś niedoskonałości, a tutaj jest, nie wiem, gdzieś tam stół uwalony, w sensie gdzieś tam jest jakieś zarysowanie, no to warto to wszystko fotografować, bo żeby później jak będziesz zdawała, żeby nie było, że to ty to zrobiłaś, tylko że to już jest zastane, no bo nikt nie będzie ci kazać w mieszkaniu płacić za uszkodzony stół, który już był uszkodzony. Ale jeżeli to ty go zniszczyłaś, jakby, no to jest oczywiste, że go będziesz musiała naprawić. To już jest całkiem logiczne. No dobra, a w takim razie jak wygląda sytuacja, kiedy ja wynajmuję mieszkanie, mieszkam w nim i trzeba naprawić jakieś rzeczy, które w międzyczasie się zepsuły, typu pralka? No, to często jest po twojej stronie, jeżeli to nie jest dogadane. Okej, czyli... Więc jakby warto dogadać, kto za co odpowiada. Bo wiadomo, jak wsadzisz do pralki cegły, odpalisz ją i ją rozwali, no to sorry. No tak, wiadomo, okej. Nie wiem skąd mi wpadły cegły do pralki, do głowy, ale okej. Ale z drugiej strony, no właśnie, no ja pamiętam jak dziś, jak weszliśmy do bardzo ładnego mieszkania, super wszystko, kaucja nie za duża, raczej rozsądna, czynsz też, no ale była tam pralka Miele, ja tak pytam, kojarzysz markę Miele? Kojarzę. Solidnie, ale drogo. Tak. W skrócie. tak słyszałam. No. No więc jak ja zobaczyłem tą pralkę, już wiedziałem z czym to się je, to mówię, kurde, no a co jakby się tutaj, nie wiem, właśnie ta pralka zepsuła, no to kto za to płaci? A nie, no ona się nigdy nie zepsuje, bo to Miele. Ja mówię, no ale co jak gdyby? No to akurat jest po pana stronie. Mówię, aha. No jakby, Okej. no warto jakby się wtedy nad tym zastanowić, no bo ten naprawa pieca, czy pralki, no, czy zmywarki, no może nas kosztować już kilka tysięcy, no i jakby warto się dopytać, po czyjej to jest stronie. Szczególnie, że te sprzęty już mogą w tym mieszkaniu być ileś lat, No właśnie, i jakby nie na nas może czasu. trafić. Dokładnie. Znaczy z tego, co wiem z opowieści gdzieś tam znajomych, to takie przypadki, że coś tam przestało funkcjonować tak jak trzeba, no to się raczej zdarzają dosyć często. I to No, jest no i właśnie warto to sobie ustalić już i mieć to zapisane, a nie tylko powiedziane, no ewentualnie można kogoś dosłownie nagrać, no bo to też jest umowa ustna. Okej. Więc jeżeli z kimś ustalimy ustnie, no dzień dobry, tutaj mamy, tak ustalamy do tej umowy, że tak jest, no to wtedy łatwiej będzie się wybronić, no. Że no to jest jakieś dopowiedzenie, jakby doszczegółowienie, więc, Okej. ale warto na pewno przynajmniej przepytać pośrednika czy też właściciela, Dobra. jak w takich przypadkach. A jak chodzi o rzeczy niezwiązane ze sprzętem, bo na przykład wiem, że też czasem się zdarza problemy z wilgotnością, gdzieś tam coś się pojawia na ścianach. Co wtedy? To jest nasza wina? Potem przy oddawaniu mieszkania, przy malowaniu? Generalnie co w takich sytuacjach?
Bo z tym też się spotkałam, z O, to problemami ja- znajomych, które no, po czasie gdzieś tam się pojawiało. Generalnie no to jest, mogą być dwie przyczyny tego, No. czemu się pojawia grzyb. W sumie tego nie miałem, jakby w sensie, ale przypomniało mi się, jak jeszcze zaczynaliśmy szukać mieszkania, to w umowie było zapisane wietrzyć mieszkanie raz dziennie, otwierając wszystkie okna. Ja mówię, Okej. kurczę, kto taką szczegółową informację zawarł w umowie? Ale no tak, no jakby po twojej stronie byłoby zadbanie, żeby nie było przesadnej wilgoci. Czyli kąpiesz się, no to nie zamykasz tej łazienki No tak, szczelnie, okej. no bo jak tam będzie wilgotno przez kilka godzin regularnie, tak przez rok, no to ten grzyb siłą rzeczy, kurde, powstanie. No ale z drugiej strony czasami jest tak, że właśnie gdzieś coś zaciąga ta wilgoć, bo jest coś konstrukcyjnie budynek źle zrobiony i ta wilgoć No. jest z zewnątrz, no to wtedy to moim zdaniem jest po stronie jakby właściciela, no tylko to Właściciela. trzeba by już jakby zobaczyć, czy nie ma właśnie jakichś zacieków. Okej. To znowu wracamy do tego, żeby dobrze bardzo obejrzeć mieszkanie, nie pod tylko kątem, to jest ładne, śliczne, piękne, o kurde, ale te krzesło, no jest cudowne. Tylko dlatego to wezmę. I przebitka na to krzesło. Okej. Ale też jakby zobaczyć, czy właśnie w jakim stanie są te wszystkie sprzęty, czy nie ma jakichś zacieków, czy nie ma jakichś uszkodzeń farby, bo później no, nie da się pomalować kawałka ściany, tylko trzeba przynajmniej całą, albo cały kolor w danym pomieszczeniu. No tak, dokładnie. No to w takim razie powiedzmy, że wybrałam mieszkanie, które ma w miarę dobrą lokalizację, mieści się w moim budżecie i względnie mi się podoba. Mam te 3 punkty. Na co w takim razie teraz powinnam się skupić? Na jakich szczegółach? Wiesz co, jeszcze bym zwrócił uwagę na ogrzewanie. Tak trochę przechodząc do tematu, z którym ja na Okej. co dzień jakby się zmagam. Ogrzewanie może kosztować albo dużo, albo mało. I zależy zależy to, bo tak, oczywistym jest, że jak jest duże mieszkanie, no to ogrzewanie będzie droższe. No ale jakby już mniej oczywistym jest, że w starej kamienicy, która nie ma ocieplenia, no to będzie dużo, dużo drożej niż na przykład w dużym mieszkaniu, ale w nowym budownictwie. Okej. Nie każdemu może to przejść przez myśl. Albo na przykład, czy to jest ogrzewanie sieciowe, czyli tam miasto jakby zapewnia Ci ogrzewanie, czy to jest ogrzewanie elektryczne. To taki najgorszy przypadek w sumie dla Ciebie jako No, najemcy. o ogrzewaniu nie pomyślałabym, że to może być bardzo istotne. No, zabawna sytuacja, bo akurat na mieście kiedyś z kimś rozmawiałem odnośnie jakby pomysłów na odcinki, no i ktoś wspomniał, Okej. że ta dziewczyna zwraca uwagę właśnie na formę ogrzewania, no bo to może być albo bardzo tanio, albo bardzo drogo, no bo No tak. jak masz na przykład ogrzewanie miejskie, są takie blokowiska, no to tam masz ryczałtem jakąś kwotę i to jest łatwe do przewidzenia. Okej, w czynszu co miesiąc płacę 300 na ogrzewanie, no jakby, okej, no to wiem, tyle. Okej. Mhm. Jak mam ogrzewanie gazowe, to zazwyczaj to też jest taniej niż elektryczne, no ale warto byłoby zapytać, jakie były ostatnie rachunki za rok. No i zobaczyć, czy właśnie to jest nowy budynek, czy stary, no bo jak jest stary bez izolacji, tylko obdrapane takie cegłówki, no to może być drogo. No tak. Niezależnie czym się ogrzewasz, no to jeżeli jest niezaizolowany, to będzie na pewno drożej. No tak, elektryczne mi się kojarzy z bardzo wysokimi rachunkami. A generalnie. jest tanie w montażu, no więc dla właściciela on ma wyrąbane. Może no mieć tak. przynajmniej, no bo jakby nie każdy się kapnie, że później w zimę to zapłaci dużo. Czyli właściwie to zależy, jakie jest ogrzewanie, od tego, ile będę płacić. Tak? Bo Tak, to może być albo w czynszu, czy to już jest w opłatach dodatkowych? No właśnie to trzeba, bo ogrzewanie elektryczne zawsze będzie poza, no bo to będziemy płacić za elektryczność. Jak są mieszkania spółdzielcze, to często to już jest wliczone w czynsz, przynajmniej zaliczka na to, ale to nam jakby powie mniej więcej, ile trzeba będzie płacić. Na ogrzewanie gazowe, no nie dowiemy się, jakie są rachunki za poprzedni rok. I tu jakby warto byłoby podpytać, czy nie dostaniemy jakiegoś zestawienia, a jeżeli nie dostaniemy, no to czy to jest nowy budynek, czy stary, bo jak jest nowy, to raczej nie ma się co tym przejmować. Ogrzewanie Okej. w mieszkania nowego, czy to będzie mniejsze, czy większe, to nie są jakieś to kilka stów na miesiąc, jak to uśrednić. Okej. Czyli taka generalnie chyba lepszy jest pierwszy wariant, o którym mówiłeś? Gdzie to mieszkanie jest to spółdzielne, tak? No, tylko że to są zazwyczaj te stare budynki jakby, Okej. co najwyżej odremontowane, więc To w nowych budynkach, w nowych blokowiskach, jakie typy ogrzewania najczęściej stosują? najczęściej, przynajmniej na Śląsku, to będą ogrzewania właśnie indywidualne gazowe, Okej. ale też czasami się zdarzają już bloki nawet nowe, które są podłączone do sieci miejskiej, więc jakby... Tylko że tam te opłaty są jakby z góry już jakby przedstawione Ci, łatwiej do tego dotrzeć, no. Okej. A to, tak jak mówię, to może być kilka stów albo
mogą być 200 albo 700 co miesiąc, tak uśredniając, No, więc to już jest sporo, nie? no, Gdzieś tam to do już paznokcie, czynszu, to włosy, już paznokcie, jeszcze plus jeszcze- ten parking i plus to wszystko i nagle muszę płacić 2,5 tysiąca, a płacę ponad 3 tysiące. To, no już, albo bliżej 4 na przykład, więc no, to już w ogóle jest. Okej. No to właśnie w takim wypadku, jak ja bym chciała wiedzieć dokładnie, ile ja zapłacę, to czy są jeszcze jakieś ukryte koszty przy wynajmie mieszkania? Wiesz co, na pewno warto byłoby zapytać, czy Twój czynsz zawiera fundusz remontowy, czy to, co płacisz już właścicielowi zawiera wszystko. A Jak- jeszcze zapytam, przepraszam, fundusz remontowy, co No. to właściwie? No to jest, no wiesz, no jakby wszystko się starzeje, Okej, no tak. więc jakby siłą rzeczy raz na jakiś czas trzeba coś naprawić, to dach. Mówimy szczególnie o takich wynajmowaniu mieszkań. Bo jak masz dom, no to trochę, to jest trochę inna bajka, ale wynajem domu w Polsce to jest taki trochę niszowy temat. Ale wracając do tych mieszkań, no to jakby często masz czynsz, plus jakby fundusz remontowy, plus na przykład utrzymanie zieleni. I jakby żeby wiedzieć, co ci ktoś przedstawia, a co Okej. faktycznie ty będziesz musiała z własnej kieszeni zapłacić. Żeby nie było, że później będziesz musiała jeszcze dopłacać te tu 100, tu 50, tu coś tam, no i właśnie zaczyna nam to puchnąć. No właśnie, to w takim razie całkiem sporo może być tych dodatkowych opłat. No może być, ich nawet może to być jakieś 50% czasami w skrajnym przypadku tego No, to dodatkowych. bardzo dużo. No bardzo dużo, no bo widzisz, No. nie wiem, mieszkanie za 2000, a okazuje się, że jeszcze 1000 na przykład. No właśnie, jakby o tym za dużo chyba się nie mówiła, bo ja przynajmniej nie słyszałam. No jak już kilka razy wynajmiesz No, mieszkanie, no no tak. to okej, no to już masz tą świadomość, ale właśnie jak ktoś pierwszy raz wynajmuje, no to jakby, no właśnie, no podchodzisz, a ma być ładne, fajne lokalizacji. Tak, i- spoko, czynsz biorę. I Tak. się okazuje nagle, że nie tak dobrze. No nie tak dobrze. Okej, dobra. A czyli generalnie w większości mieszkań będę mieć takie dodatkowe opłaty? No jest Trzeba się raczej na to nastawić. Warto podopytywać, bo jakby Okej. ja na razie miałem wynajem, gdzie wszystko było zazwyczaj już w cenie. Raz Tak mieliśmy, jakby w czynszu, który płacisz, tak? Wiesz To co, było raz zawarte. wynajmowaliśmy od gościa, który był właścicielem kamienicy, więc jakby był tylko czynsz do niego, Okej. plus media, czyli gaz i prąd. I w tym w gazie było ogrzewanie, ale to jakby się pokryło z tym, co mówił, jakby faktycznie nie było drogo. Ale no już na przykład w tym drugim wynajmowanym mieszkaniu teraz, no to jakby w czynszu mam ogrzewanie też. Okej. Gaz jest tylko za gotowanie, ale to są jakieś tam grosze, no prąd to też jakoś wybitnie dużo nie wychodzi, na to masz wpływ. Okej. No jak, tak. jak dużo W światła. takim wypadku, no dokładnie. I tak dalej, i tak dalej. No. Dobra. A czy zdarza się tak, bo rozmawialiśmy o tym parkingu, czy jakby cena za wynajem, którą płacisz, ona może też obejmować od razu na przykład miejsce parkingowe, czy to się raczej nie zdarza? Może, ale to warto dopytać, czy jakby do tego jest. Ale myślę, że to raczej zawsze będzie ekstra, Raczej no bo to, dodatkowo, nie? no bo to można, jak on nie wynajmie tego tobie, to zawsze się No, ktoś chętny no znajdzie, tak, a to okej. 300 raczej będzie kosztować, przynajmniej tyle w Katowicach tak średnio kosztuje. Mhm. Miejsce parkingowe w parkingu podziemnym około 300 kosztuje. Więc Miesięcznie. no dobra. jest to coś, Okej, jest to coś. no A jak jest. masz 2 auta, No dokładnie, to już się robią kolejne opłaty. Nie taki prosty wynajem tego mieszkania. No nie, ale co jest Absolutnie. proste, no. No w sumie tak. To w sumie to są moje jakby takie 7 głównych podpunktów, na które warto zerknąć, jakby warto zwrócić uwagę przy wyborze tego pierwszego czy tam drugiego mieszkania, którym chcemy jakby wynająć. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jakie wy macie historie, no bo pewnie to jest duże pole do różnych ciekawych jakby miejsc, gdzie można się potknąć. Ja bym chętnie usłyszał z waszej perspektywy, na co warto jeszcze zwrócić uwagę. Bo może nakręcimy kolejnych 7 rzeczy, na których warto zwrócić, wynajmując mieszkanie. Ja bardzo chętnie poczytam, ponieważ jako osoba, która nigdy w życiu nie wynajmowała mieszkania. A może kiedyś się to spotka? A może kiedyś mnie to spotka, oby nie. To bardzo chciałabym wiedzieć jak najwięcej, czego się mogę spodziewać. Wiem, że różne historie się zdarzają i te pozytywne i pewnie więcej negatywnych, więc jestem bardzo ciekawa. Ja na przykład jeszcze tak wspomnę, bo ja wynajmowałam mieszkanie i miałam strasznie, za przeproszeniem, umowę, 10 stron miała i było naprawdę dużo dziwnych podpunktów, na przykład mogłam nocować jakąś osobę, jak chciałam, 2 razy w miesiącu, nie więcej. Serio? Tak. No są takie. Myślałam, że jak ona to sprawdzi, nie? No, nie da się właśnie. tego sprawdzić, są bardziej zapisy, żeby po prostu ktoś nie był na pałę, no bo jakby masz opłatę za wywóz śmieci, kiedy ktoś jest na stałe, no z drugiej więc pewnie to wynikało z umowy ze spółdzielnią, czy jakby z zarządcą całej jakby wspólnoty. I jaki jest czas, kiedy już ktoś powinien być zgłoszony?
przyszło, jeszcze podpisywaliśmy umowę, jak był stan deweloperski, no to tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co bierzemy, w ciemno wzięliśmy. No a potem się okazało, że na sam koniec sprzątałam 2 dni i myłam nawet szuflady od zewnątrz i wewnątrz, żeby nic się nie doczepili, bo kaucja była kosmiczna. Ale jak to właśnie jest? Na przykład w jakim wypadku osoba, która wynajmuje mi mieszkanie, może mnie wyrzucić tak po prostu? Bo powiedzieć, no masz tyle i tyle czasu. Kurczę. Jak będziesz robiła burdy jakieś? No chyba właśnie jedynie, nie. nie? Jakieś... Tak naprawdę tak, no albo No. kiedy jest umowa na czas nieokreślony i to jest ten okres wypowiedzenia przewidziany. Jest to umowa na, nie ta zwykła, tylko na najem okazjonalny. No bo ze zwykłej umowy nie za bardzo jakby jest tam to już prawo cywilne, kurczę, tam Okej, jest mało... to już musiałam bardzo, że tak powiem, dużo zamieszania robić w tym mieszkaniu. No, generalnie trudno jest wyrzucić kogoś, generalnie nie za bardzo można kogoś wyrzucić z mieszkania, jeżeli płaci czynsz, jest umowa na czas nieokreślony, ma stały meldunek. No, właściciel ma obowiązek Cię zapewnić Ci lokum, kropka. Dobra. No. A czyli tak, podsumowując, na co warto zwracać uwagę, no to po pierwsze na rodzaj umowy, bo to też ma wpływ na różne później aspekty, jak No na tak. przykład parking, czy jakby kiedy możemy się wyprowadzić, a kiedy nie, albo kiedy ktoś może nas wyprowadzić, albo nie. Czy w ogóle są miejsca parkingowe i jak z nimi to wygląda, ile to kosztuje. Fotografowanie mieszkania, jak się do niego wprowadzamy, żeby wiedzieć, co już było w jakim stanie. Czy wszystkie instalacje działają, czy nie ma jakiegoś grzyba. Jaki jest rodzaj ogrzewania, po kogo stronie są naprawy sprzętu, jak się coś zepsuje z niczyjej winy, no bo wiadomo, jak zepsujesz, no to twoje. No tak. Czy nie ma jeszcze jakichś dodatkowych ukrytych opłat? No i to chyba wszystko. A jak sąsiedzi? No to już jest, to tak już by the way, no jeszcze jak wygląda to No to z tym otoczenie. też jest różnie pewnie, Tak, co? czyli warto byłoby Znaczy. się wybrać pewnie też tam wieczorkiem, czy w jakieś różne dni, Zapozna. jeżeli już planujemy tam dłużej mieszkać, no bo to też trudno robić research o każdym mieszkaniu aż taki dogłębny. No tak, jasne. Okej. Ale rzeczywiście jest sporo tych rzeczy. No, Naprawdę pewnie o połowie może bym nie pomyślała. Jak osoba właśnie, która wcześniej nie wynajmowała, to naprawdę no trzeba by się było rzeczywiście przygotować. No więc mam nadzieję, że Wam pomógł taki materiał, że chociaż 1, 2, 3 rzeczy wyłapaliście stąd dodatkowych, oprócz tego, co już sami wiedzieliście. Więc dziękuję Ci bardzo za uczestnictwo w naszym programie, za pomoc w pokazaniu widzom, że wynajem to nie jest wcale taka... Może nie jest to rocket science, ale jakby jest trochę rzeczy, na których Trochę warto... bardziej skomplikowane niż się wydaje. Ja również dziękuję, bo naprawdę dowiedziałam się rzeczy, których nie wiedziałam. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Niech ciepło będzie z Wami i do zobaczenia w kolejnym materiale.